Tam powinna być Warszawa, ale jakby znikła. Kto to wymyślił? Ja się pytam. Śpik z nosa. 9 rano, godzina opóźnienia. 200 km zimą. Bez sensu. Ale czasami się robi takie głupie rzeczy. Zapraszam na zimowe 200 km. Piaseczno. Pierwsze 25 km. Ajajaj. Przebijanie się przez Warszawę. No piękne ścieżki rowerowe. Zielona fala w sumie trochę. Ale jednak miasto. Mam nadzieję, że teraz już będzie lepiej. Wcześniej piękna pogoda nawet. Słoneczko trochę przebijało. A teraz chmury, przyszły czarne chmury. Fajnie się rozgrzałam, więc na razie nie jest źle. Trochę zmokły mi w środku rękawiczki, spociły się. I to jest pierwsza z takich rzeczy, w sumie w zasadzie, o których chciałabym powiedzieć dzisiaj. Skręcamy. Okej. No, takich, o których chciałabym powiedzieć, że jak się jeździ w takich niskich temperaturach, to najlepiej nie doprowadzać do czegoś takiego, że się spocimy i że mamy coś mokrego, wilgotnego na sobie. No bo wtedy jeszcze póki jedziemy jest ok, ale jak się zatrzymiemy, mniejsza intensywność, no to zaczyna robić się chłodno. Także jeżeli jeździmy romantycznie, turystycznie, rekreacyjnie, to nie ciśniemy. No chyba że robimy trening, to jest zupełnie inna sprawa. Jedziemy sobie tak, żeby podziwiać widoki, cieszyć się przestrzenią. Powinnam jechać ścieżką rowerową, nie? Ale się nie spocić. Przepiękny lasek w okolicach Konstancina. Co ciekawe, trasę układały mi mapy CZ. Zobaczymy, co tam ułożyły, bo nie śledziłam dokładnie, przejrzałam tylko. Na razie całkiem ładnie. No i fajna sprawa, no bo las zimą, jesienią dobrze uciekać do lasu, bo w lesie zawsze jest cieplej, nie ma takiego wiatru. Trochę bardziej ciepło się trzyma, choć to zależy, bo często jest tak, że jednak wilgotność jest większa i temperatura jest trochę gorzej odczuwalna, w sensie niższa jest odczuwalna. No ale generalnie zawsze najlepiej w lesie niż na asfaltach. To taki kolejny tip. Ale się pięknie jedzie. Trochę chłodno, 3 stopnie, pusto, 3 spotkanych rowerzystów. No ja się pytam, co to jest? Tak nie może być. Tak nie może być zimą.
Zimą nie można się zatrzymywać, jeszcze w takich miejscach. Jeszcze wszyscy będą tam wsiadać. Ajajaj. Kolejny tip. Nie zatrzymujemy się zimą niepotrzebnie. Nie wychładzamy się. Czy ja może już o tym mówiłam? Chyba nie. No ale generalnie staramy się właśnie takich sytuacji unikać. No bo znowu na chwilę robi się chłodno. Warszawa. Można wsiąść z powrotem. O, paruje mi już. Aj. Wszystko nie tak. Wszystko nie tak. 45 km. Sułkowice. No niecałe 45. Dalej jedzie się całkiem fajnie. Dalej temperatura w okolicach 2 stopni. No jedź już. Warka. 58 km. Przejeżdżam przez miasto i zastanawiałam się, czy się zatrzymać, ale pićko mam, batoniki i żele mam. Dzisiaj postanowiłam jechać głównie na tym, oczywiście. Przypomnieć organizmowi to, jak się jedzie, jak trawi, takie rzeczy. Może na ostatnim kilometrze się gdzieś zatrzymam. Tam liczę bardziej. Wybaczcie, ale były jakieś problemy nawigacyjne. W kamizelce mam bukłak z wodą, z izotonikiem, więc on tam całkiem ma dobrą temperaturę, nawet coś się grzeje przez te plecy. Do tego włożyłam sobie, tutaj mam niestety wrzuconą torbę, więc nie mogłam mieć bidonów, więc wrzuciłam sobie jeden taki bidon termiczny też do plecaka i tam mam ciepłą herbatkę, ale jakby na razie zero potrzeby korzystania, ale to też ważne, żeby w takiej jeździe zimowej dobrze się nawadniać, bo bardzo często jest tak, że nie chce się pić, jak jest zimno, a wtedy organizm ma problem z dogrzewaniem trochę nas, więc nie warto się odwadniać. Poza tym odwodnienie, no to też mniejszy performance, nie? Więc jakby no ta woda musi być i o tą wodę trzeba dbać. No i jedzonko, tak jak już mówiłam, ja dzisiaj żele sponsora, klasycznie marka współpracująca, batoniki, no i po drodze pewnie coś wpadnie. O, widzę Orlena, ale na razie z niego nie skorzystam. Na razie jest całkiem fajnie. 60 km. Jeszcze 140. Jeszcze trochę. I żabka na bogato. Mapy CZ z Warką zafundowały odcinek specjalny. No tak to jest. I jak się nie analizuje mapy. Ale co, niespodzianka. Trochę rozgrzanie na piasku. Teraz jakieś muldy. No ale już jest chyba asfalt. Dzisiaj asfalt mile widziany. Ajajaj, ale to już jest koniec asfaltu.
Jest i Radom! Pięknie. I zaraz, mam nadzieję, będzie stacja benzynowa. Mam nadzieję, że Orlen. O, już bym tak zjadła coś ciepłego. Ach, chyba jednak co innego. Złote łuki widzę. Mam nadzieję, że otwarte. No to mamy jedzonko. Nie wiem, o co chodzi, ale jakieś czerwone, dziwne rzeczy mi wyszły na policzkach. Zastanawiam, czy jakiś samochód mnie nie potraktował jakimiś dziwnymi spalinami, bo nie wiem, o co. Dziwne. No ale co tam zrobić? Pięknie. Jedzonko, żarełko. Kawka, herbatka do termosu i 80 km. Nogi bolą. Bolą. Pamiętajcie, kawa z cukrem to zło. Ale na 200 km to chyba można. Trzeba. Jeszcze z McDonalda kawa. Tu bardziej. Żelka na Instagrama. Elite de Bojo, gdyby ktoś pytał. Może być normalne zapięcie, ale to jest bardziej utrzymujące ciepło. Trzeba się zbierać. Nazywa się bardzo zachód słońca. No i zaczyna się robić ciemno. Mam obawy, że potem nie będziecie nic widzieć. Niedobrze. Tak jeszcze coś bym tam wam poopowiadała. Na przykład o rzeczach, które mam ze sobą. Uwaga, przejazd. Przejechane. No, generalnie ja zawsze wybierając się na takie jeżdżenie, dlatego tak się spakowałam w torbę, w ramę, bo mam tam puchóweczkę, mam tam rękawiczki na zmianę, mam czapkę na zmianę, mam bufa na zmianę. Generalnie jestem zabezpieczona w ten sposób, żeby w razie czego, gdyby się coś stało, gdybym się musiała zatrzymać, przede wszystkim, żeby się nie wyziębić. To jest bardzo ważna rzecz, żeby zadbać o komfort termiczny w każdym momencie. Pewnie będzie wiele osób, które nie będzie zabierało ze sobą tych rzeczy i jasne, można tego nie mieć, ale no dzisiaj te 200 km to będzie jakieś, no myślę, 10 godzin, więc no lepiej być przygotowanym. Także mam ze sobą puchówkę, rękawiczki, bufa, nawet trochę cieplejsze rękawiczki niż te, w których jadę. No, żeby w razie czego było mi
No właśnie cieplej. Ok, kolejne skrzyżowanie. Nie gadam. Skupiam się na jeździe. Osiem pięć 0125. Coś mi pani źle podała, jeszcze raz na spokojnie. 85. Kilometry. Ale to jest na piechotę 42 km. No, A jak to pani dużo. mówi Warszawa, Święta Katarzyna, to szacun ogromny, naprawdę. Mam nadzieję, że to słyszeliście. Zatrzymałam się chwilę. Zostałam zatrzymana przez policję. Państwo tutaj patrolują. Niedziela wieczór, to różne rzeczy się dzieją. Sprawdzają stan trzeźwości. Zostałam sprawdzona. Oczywiście jestem trzeźwa, tylko frytki w McDonaldzie były. No i zostałam jeszcze 50 km, także w razie czego będę dzwonić, jakbym nie dojechała. Życzymy powodzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję również, miłego wieczoru życzę Państwu. No i tak się zaoferowałam policją, że pomyliłam drogi. Zorientowałam się po 2 kilometrach. Ojej, ja. Ale fajnie się jedzie. Zmęczona, ale całkiem przyjemnie. Mokro i ślisko, bo temperatura w okolicy zera. Widzę, jak błyszczy się asfalt, więc trzeba mocno uważać. Już bym chciała być w domu, ale już niedługo. Ale fajnie się jedzie. Milion różnych uczuć. Oświetlę się. Nic nie widać. Fragment terenowy. Wiedziałam, że będzie na końcu, ale nie wiedziałam, że będzie bruk. No, przygoda, jest przygoda. Pięknie. Ale cały czas jest ok. Nie ma zimno, nie jest zimno. Morale dobre. Jeszcze jakaś godzinka, 28 km. I już prawie. Pięknie. Nie wiem, czy coś będzie ciekawego na tym vlogu, bo teraz już nic nie widać. No i co? Czy to jest ciekawe dla Was? Nie wiem. W ciemnym lesie dziewczyna. Pięknie. Dobra, nie gadam, bo chciałabym już na kolację zdążyć. Jadę. Tańcz jakby nie było jutra. Tańcz jakby nie było jutra. Cała zabawa w jeździe z Warszawy w Góry Świętokrzyskie polega na tym, że najpierw jest płasko, a potem są góry. Ostatnie 6 km. No i ostatni podjazd. O. Pięknie jest. Przygody z pieskami. A tak sobie myślę, że jeszcze odnośnie górek, jak jeździć zimą, też mocno zastanowić się nad tym, czy chcemy podjazdy, czy chcemy zjazdy, bo na podjazdach jest fajnie, można się zagrzać, ale niestety na zjazdach się wychładzamy. I chyba jednak zimą wydaje mi się, że najlepiej jakieś w miarę płaskie traski. Ale tak to jest chyba tylko moje zdanie. Każdy może mieć inne. No dobra, nie sapię wam już tutaj na końcu. Dzięki, że jesteście.
tak sobie gadam do Was, to mi raźniej. Nogi bolą, ale jeszcze 15 minut i koniec. No i jest! Święta Katarzyna! Cel osiągnięty. Udało się. Dojechała. A jaki cel? No na Sylwestra jadę. Można samochodem, a można na rowerze. O! Pięknie. Cudnie. Dojechane. 195 km. Ciekawe, czy jak dojadę do domku, a nie będzie. Nie będzie 200. Niestety. Muszę Was zawieźć. No nie dokręcę. Czasami to robię tak specjalnie, żeby nie dokręcać, że potem wszyscy pytali, czemu nie dokręciłaś? Bo nie! Tak akurat. Przekornie. No co? Dziękuję Wam. Dziękuję Wam za ten odcinek. Dziękuję za te 195 km. Mam nadzieję, że moje tipy i rady na coś się przydadzą. Może zmotywują. Nie do takiej szalonej jazdy, ale jakiejś krótszej, zimowej. Polecam. Fajna rzecz, sprawdzić się. Dajcie lajka, subskrybujcie, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. No i widzimy się w następnym odcinku. Pa!